Dzień dobry Państwu, nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek raportu z frontu i wracamy na fronty wojny rosyjsko-ukraińskiej, czyli do cyklu, w którym omawiam sytuację na poszczególnych frontach wojny rosyjsko-ukraińskiej, a dziś podsumowanie wydarzeń na koniec dnia 1 grudnia 2024 roku. Przez ostatnie dni nie było raportów z Ukrainy, a to z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że te ostatnie dni nie obfitowały w jakieś kluczowe wydarzenia dla wysiłku wojennego wojsk rosyjskich tudzież ukraińskich, a po drugie, przede wszystkim z uwagi na wydarzenia, które toczą się w Syrii. Wojna w Syrii, konflikt w Syrii jest moim matecznikiem, jeżeli chodzi o analizę konfliktów zbrojnych. Śledzę wydarzenia na terenie Syrii od 2012 roku, więc eskalacja wydarzeń na terenie tego państwa po ponad 4 latach względnej stabilności i utrzymywania zawieszenia broni niejako zmusiła mnie do powrotu, do analizowania sytuacji na terenie tego kraju i z tego powodu na naszym kanale pojawiły się już 3 odcinki raportu z frontu dotyczące wydarzeń właśnie na terenie Syrii. Gdyby interesował Państwa również ten temat, to oczywiście zachęcam do ich obejrzenia bądź odsłuchania. A ja płynnie przejdę w takim razie do omówienia sytuacji na Ukrainie, bo przecież po to się tu dzisiaj zebraliśmy. Zachęcam Państwa oczywiście do polubienia i skomentowania tego nagrania, bo w ten sposób pomagają nam Państwo w docieraniu do nowych odbiorców, a teraz o wydarzeniach na terenie Ukrainy. Płynnie przechodzę do działań na lądzie, bo ten ograniczony czas spowodowany wydarzeniami w Syrii spowodował, iż z odpowiednią uwagą nie śledziłem działań powietrznych obu stron w ciągu ostatniego tygodnia. Te wydarzenia nadrobimy sobie prawdopodobnie przy okazji kolejnego odcinka raportu z frontu z Ukrainy, a teraz działania na lądzie. Jeżeli chodzi o obwód chersoński, to tu panuje pełna stabilizacja, nic tak naprawdę istotnego na tym odcinku się nie dzieje, poza tymi znanymi nam już działaniami grup dywersyjno-rozpoznawczych na wyspach u ujścia Dniepru, aktywnością operatorów dronów FPV i wzajemnym ostrzałem artyleryjskim. Pozwala nam to przesunąć się na odcinek zaporowski, gdzie jednak również utrzymuje się pełna stabilizacja. Wszelkie dostępne informacje o rosyjskiej koncentracji, które właściwie kontynuowane są już od kilku tygodni, po pierwsze nie znajdują jakiegoś większego potwierdzenia w materiale wizualnym, ale to akurat nic dziwnego, gdyż co do zasady obie strony potrafią skrycie prowadzić ewentualną koncentrację własnych wojsk, ale tak czy inaczej, nawet gdyby ona miała miejsce, to Rosjanie jak do tej pory żadnych istotnych działań zaczepnych, tudzież ofensywnych na kierunku Zaporoża, a na północ od Robotynę nie prowadzą. Pozwala nam to przesunąć się w takim razie do obwodu donieckiego, a właściwie styku obwodu donieckiego i zaporowskiego, a także obszaru bezpośrednio na południowy wschód od granic obwodu dniepropietrowskiego. Tu zwracamy szczególną uwagę na miasteczko Wielka Nowosilka, na kierunku której Rosjanie już od dobrych kilkunastu dni wzmagają działania zaczepne. W ciągu ostatniego tygodnia Rosjanie poprawili swoją sytuację taktyczną na skrzydłach tego miasteczka. Po pierwsze, już tydzień temu wojska rosyjskie podeszły bezpośrednio do pierwszych zabudowań tego miasteczka, ale nie doszło do bezpośredniego uderzenia wojsk rosyjskich celem opanowania Wielkiej Nowosilki poprzez uderzenie ze wschodu bądź też południowego wschodu. Tu działania zatrzymały się na wysokości tych pierwszych zabudowań. Rosyjskie uderzenia na zachodnim skrzydle miasteczka i jednocześnie na zachodnim brzegu rzeki Mokre Jały. A więc te działania, które Rosjanie prowadzą z rejonu Równopila i Nowodariwki na kierunku wsi Nowopil, Nowosiłka, nie zakończyły się dla Rosjan pomyślnie. Były to jednak, jak się wydaje, jedynie działania wiążące, podobnie jak rosyjskie uderzenia z rejonu staromajorskie na wieś Makariwka. Główne rosyjskie działania ofensywne miały miejsce na
północny wschód i południowy wschód od Wielkiej Nowosiłki. Zaczynamy od tych działań na południowym wschodzie. Tu Rosjanie przesunęli się z okolic Złotej Nywy, a także Nowodoneckie bezpośrednio do pierwszych zabudowań wsi Błahodatne. Ta nadal pozostaje pod kontrolą ukraińską, ale ten rosyjski postęp doprowadził do tego, iż potencjalnie w najbliższej przyszłości wojska rosyjskie będą w stanie uderzyć na miejscowość Wielka Nowosiłka również od południa. Ewentualny upadek Błahodatne to nie tylko możliwość uderzenia na samą Wielką Nowosiłkę, ale także znacząco utrudni to wojskom ukraińskim dalszą obronę położonych na zachód i południowy zachód od niej wsi Starożewe oraz Makariwka. Przesuwamy się w takim razie na obszar na północny wschód od Wielkiej Nowosiłki. Tu pierwsza informacja jest taka, że Rosjanie w całości opanowali wieś Rozdolne, która przez ostatnie dni była broniona na jej zachodnich krańcach przez ukraińskich żołnierzy. Ci jednak w końcu ulegli pod rosyjskim naciskiem, wycofali się w kierunku północnym oraz zachodnim na północ celem ustabilizowania sytuacji na kierunku miejscowości Bahatyr, zaś na zachód w kierunku wsi Nowy Komar. Jeżeli chodzi o dalsze działania rosyjskie, to w efekcie kolejnych nacisków wojska rosyjskie wdarły się do wspomnianej wsi Nowy Komar i tym samym przecięta została przedostatnia droga łącząca Wielką Nowosiłkę z ukraińskim zapleczem. W chwili obecnej Ukraińcy dysponują już tylko jedną drogą utwardzoną, a więc drogą z Hulajpola przez Wremiwkę. Ta jednak znajduje się już pod rosyjską kontrolą ogniową, to znaczy Rosjanie mogą ją ostrzeliwać ogniem pośrednim, prawdopodobnie jeszcze nie bezpośrednim. Oznacza to, iż sytuacja w Wielkiej Nowosiłce bardzo mocno się skomplikowała na skutek tego rosyjskiego postępu na północ od miasteczka i Wielka Nowosiłka została otoczona przez wojska rosyjskie z trzech stron. Miasteczko znajduje się w okrążeniu operacyjnym i traci w chwili obecnej swoje znaczenie dla Ukraińców w tym wymiarze, iż blokowała rosyjskie postępy na kierunku północnym. Trudno w tym momencie stwierdzić, jakie będą dalsze ruchy wojsk rosyjskich. Może być to próba siłowego wypchnięcia Ukraińców z Wielkiej Nowosiłki poprzez wypchnięcie ich za rzekę Mokre Jały, ale z drugiej strony Rosjanie mogą pokusić się o przekroczenie tej rzeki na wysokości Nowego Komaru, więc na północ od Wielkiej Nowosiłki i tym samym wyjść na północ od ukraińskich linii obronnych, które biegną na zachodnim brzegu tej rzeki. Wszystkie ukraińskie pozycje obronne znajdują się na północ od Równopojla, ale jednocześnie na południe od wysokości Nowego Komaru, a więc przekroczenie rzeki w tym miejscu doprowadziłoby do możliwości rolowania ukraińskiej obrony i szybkich postępów rosyjskich, zważywszy na brak solidnych ukraińskich umocnień. Przeszkodą oczywiście dla wojsk rosyjskich będzie wspomniana rzeka, ale zważywszy na rosyjskie możliwości i doświadczenia w przekraczaniu cieków, nie jest wykluczone, iż podejmą tego typu przynajmniej próbę. Podsumowując, sytuacja na kierunku miasteczka Wielka Nowosiłka bardzo poważnie skomplikowała się dla wojsk ukraińskich i zbliżamy się do momentu upadku tej miejscowości. Przesuwamy się w takim razie na północ od wsi Rozdolne. Rosyjskie próby nacisku z rejonu tej miejscowości na wieś Bahatyr na chwilę obecną są powstrzymywane przez ukraińskich obrońców. Pogorszyła się jednak sytuacja w rejonie sąsiedniej miejscowości Rozływ. Jeszcze przed tygodniem rosyjskie pozycje od Rozływu dzieliła odległość około 8 km. W chwili obecnej są to już niespełna 3 km, także mamy tutaj rosyjski postęp około 5 km w ciągu tygodnia, co oznacza, iż prawdopodobnie w perspektywie najbliższych dni możemy spodziewać się rozpoczęcia walk w rejonie bezpośrednio przy tej miejscowości. W takim razie przesuwamy się w rejon rzeki Suche Jały, tam gdzie Ukraińcy stopniowo wycofują się z obszaru zagrożonego otoczeniem, ale po pierwsze ten ukraiński odwrót jeszcze w pełni nie nastąpił. Ukraińska sytuacja jest niezwykle trudna, ale dalej kontynuują oni obronę w tych właśnie trudnych warunkach. Z drugiej strony Rosjanie nie zdołali domknąć tego okrążenia, abstrahując od tego, czy rzeczywiście jest to celem wojsk rosyjskich na tym kierunku.
Niemniej Ukraińcy nie tylko nie oddają tej terenu, ale prowadzą również własne kontrnatarcie, prowadzą obronę aktywną, próbując odzyskać część utraconych obszarów. Stąd też działania w rejonie Eły-Zenitivki, Romaniwki, wsi, których część zabudowań przechodziła w ostatnim czasie z rąk do rąk. Rosjanie opublikowali ostatnio nagranie z zachodnich krańców wsi Ilinka, co potwierdza raczej, iż całość zabudowań tej miejscowości znajduje się pod kontrolą rosyjską. Natomiast jeżeli idzie o sąsiednią wspomnianą Romaniwkę, a także Ełę-Zenitivkę, tu pewności co do pełnej kontroli rosyjskiej nie mamy. Walki trwają również o miejscowość Trudowe. Tu również nie doszło do rosyjskiego sukcesu w tym wymiarze, iż nie opanowali oni całości zabudowań tej miejscowości. Walki trwają na podejściach do Wesołego Raju, a zaś jeżeli idzie o działania na kierunku Uspeniwki, to nadal są to rosyjskie naciski z północy i południa, jednak nie prowadzą one do sukcesu. Pozwala nam to przesunąć się na kierunek miasta Kurachowe. Tu walki trwają już w centralnej części tego miasta, w rejonie wieżowców. Część z tych zabudowań dostała się pod rosyjską kontrolę. Rosjanie utworzyli przyczółek w centralnej części miasta, a następnie go utrzymali. Próbują w chwili obecnej go poszerzać, wypychając Ukraińców z terenu zabudowanego w centrum miasta, przy czym te rosyjskie naciski w samym Kurachowe są dość ograniczone. Nadal głównym celem rosyjskim jest oskrzydlenie Kurachowe i zmuszenie Ukraińców do wycofania się, tak aby uniknąć ciężkich walk miejskich. Tu istotne są w tym momencie postępy rosyjskie na północ od Kurachowego. Berestki, miejscowość bezpośrednio na północ od zabudowań miasta, jest pod rosyjską kontrolą, zaś w ciągu ostatnich godzin lub dni Rosjanie wdarli się do wschodniej części wsi Stare Terny. Tym samym Stare Terny stały się miejscowością frontową, o którą toczą się już walki zbrojne. Ewentualne opanowanie całości zabudowań tej wsi to potencjalne rosyjskie uderzenie na kierunku wsi Daczne już na południe od rzeki Wowcza i tym samym odcięcie ukraińskich obrońców w Kurachowe od własnego zaplecza. Pozwala nam to na przesunięcie się dalej na północ od linii rzeki Wowcza. Tu mamy ciężkie walki w okolicach Sąciwki, chociaż większa część zabudowań tej wsi jest pod rosyjską kontrolą. Ostatnio mieliśmy opublikowanie nagrania, na którym widać rosyjskich saperów przygotowujących zapory minowe na północno-zachodnich krańcach tej wsi, co oznacza, iż prawdopodobnie niemal wszystkie zabudowania tej miejscowości są pod faktyczną rosyjską kontrolą. Brak informacji o rosyjskich próbach dalszych działań na zachód od Sąciwki, a więc w kierunku linii wsi Słowianka, Petropawliwka oraz Szewczenko. Niejasna sytuacja, jeżeli chodzi o wieś Zoria. Nadal nie ma jakiegokolwiek potwierdzenia przejęcia przez Rosjan kontroli nad ich zabudowaniami. W takim razie przechodzimy do obszaru na zachód i północny zachód od miasta Sełydowe, gdzie rosyjskie postępy w ostatnim czasie były największe. Zanim jednak omówię je, zachęcam Państwa do wsparcia finansowego Nowego Ładu. To dzięki Państwa zaangażowaniu kolejne odcinki raportu z frontu, już nie tylko raportu z frontu z Ukrainy, ale również z Syrii, powstają regularnie. Mają do nich Państwo dostęp całkowicie za darmo, a mogą nas Państwo wspierać za pośrednictwem serwisu Patronite pod adresem patronite.pl/Nowy Lat. Za każde udzielone nam wsparcie z serca dziękuję. Wracamy więc do rejonu na zachód od miasta Sełydowe. Tu Rosjanie w ostatnim czasie opanowali w całości zabudowania wsi Pustynka, a także większą część miejscowości Puszkinę, znajdującej się około 3,5 km na południowy zachód od Pustynki. Pojawiają się informacje o aktywnych rosyjskich działaniach na kierunku wsi Ukrainka oraz Nowoołeniwka. Wyraźnym celem rosyjskim na tym kierunku jest przecięcie drogi pomiędzy miastem Andriiwka a Pokrowskiem. Oznaczałoby to odcięcie Ukraińców od jednej z dróg zaopatrzeniowych do Pokrowska, ale nie jest to droga o kluczowym znaczeniu dla możliwości utrzymania Pokrowska. Tymi są drogi biegnące z zachodu oraz północnego zachodu w kierunku miasta. Jeżeli zaś idzie o rosyjskie działania na południe od Pokrowska, bo wyraźnie widzimy, iż Rosjanie przygotowują już podstawę do ewentualnych działań na kierunku tego miasta na wypadek, gdyby zakończyli powodzeniem swoje operacje w rejonie Kurachowe, to poza podejściem w pobliże Nowoołeniwki, Ukrainki, mamy również zajęcie przez Rosjan w całości zabudowań Petriwki, a także
wsi Żółte. Z rejonu Żółtego Rosjanie atakują na kierunku Nowopustynki. Tu walki trwają już o wschodnie zabudowania tej wsi, a także atakując wzdłuż linii kolejowej, Rosjanie zbliżyli się na odległość około 700 metrów do granic administracyjnych miejscowości Szewczenko. Znowu ten sam cel, czyli przecięcie drogi pomiędzy Andriiwką a Pokrowskiem, a jednocześnie Rosjanie zmienili w ostatnim czasie kierunek natarcia, po raz kolejny zresztą angażując się dużo mocniej właśnie na zachód i północny zachód od miasta Sełydowe. Niczym zaskakującym nie jest to, iż rosyjski kierunek działań idzie wzdłuż wspomnianej linii kolejowej. Znamy to i obserwujemy już od wielu miesięcy. Na północ od Sełydowa, więc na kierunku Mirnogradu i jednocześnie Pokrowska, walki nie ustają na wysokości miejscowości Łysywka, Suchy Jar oraz Promin. Tu niewiele się zmieniło w ciągu ostatniego tygodnia. Pomiędzy Chrodiwką a Toreckiem sytuacja jest całkowicie ustabilizowana. Brak informacji o jakichkolwiek istotnych działaniach obu stron w tym rejonie. Pozwala nam to na przesunięcie się w kierunku wspomnianego Torecka. Tu również niewiele zmieniło się w tym wymiarze, iż ciężkie walki miejskie po prostu nie ustają. Rosjanie bardzo powoli, ale stopniowo wypychają Ukraińców z kolejnych zabudowań Torecka. Są to jednak postępy na tyle nieznaczne i właśnie powolne, że trudno je nawet zwizualizować na mapie. Strona rosyjska kontroluje większą część dzielnicy Zabalka w południowej części Torecka, zaś jeżeli idzie o próbę oskrzydlenia tego miasta poprzez uderzenia na północy i południu, to te każdorazowo kończą się rosyjskimi niepowodzeniami. Walki oczywiście trwają w centrum Torecka, ale nie oznacza to, iż Rosjanie są w stanie przełamać ukraińską obronę właśnie w centrum tego miasta. Pozwala nam to na przesunięcie się na kierunek miasta Czasiw Jar. Rosjanie po pełnym wypchnięciu Ukraińców za linię kanału Donieckiego nie byli w ostatnim czasie w stanie prawdopodobnie, przynajmniej nie ma na to dowodów wizualnych, znacząco go przekroczyć na zachód od Kliszczejówki, Andriiwki, Kurdiumiwki, a więc działania na kierunku Diliwki, Białej Góry nie prowadzą do zysków terenowych dla strony rosyjskiej, przy czym są to raczej działania bardzo ograniczone. Główny ciężar rosyjskich działań w tym rejonie to oczywiście miasto Czasiw Jar, gdzie walki koncentrują się w rejonie zakładów materiałów ogniotrwałych, które nadal jednak pozostają pod kontrolą ukraińską. Rosjanie wzmacniają naciski, prowadzą bardzo silny ostrzał rakietowy i artyleryjski, ale jak do tej pory ukraińska obrona jest tutaj dobrze zorganizowana i utrzymuje swoje pozycje. Na północ i na północny zachód od Bachmutu brak aktywnych działań obu stron. Podobna sytuacja, jeżeli chodzi o występ siewierski. Tu pełna stabilizacja, brak również kolejnych raportów rosyjskich o jakichkolwiek sukcesach, bo wszystkie, które obserwowaliśmy jeszcze kilka tygodni temu, były raportami fałszywymi, którego efektem po wyjściu na jaw tego faktu były liczne dymisje wśród rosyjskich dowódców tego odcinka. Przesuwamy się w takim razie na północ od linii rzeki Doniec. Tu po pierwsze niewiele zmieniło się w rejonie rzeki Żerebiec, gdyż walki cały czas trwają o wieś Terny, ta podzielona pomiędzy wojska rosyjskie i ukraińskie. Jeżeli chodzi o leżącą na południe od Tern wieś Torskie, to tu Ukraińcy wyprowadzili kilka kontrataków i odepchnęli nieco Rosjan od wschodnich zabudowań tej miejscowości. Pozwala nam to przesunąć się dalej na północ, a więc w okolice rzeki Oskoł, gdzie Rosjanie z jednej strony po dotarciu do rzeki poszerzają to włamanie zarówno u jego podstawy, jak i nasady. Walki trwają w okolicach Kluszkiwki i Zechryzowe, zaś nieco dalej na południe Rosjanie rozpoczęli walki o wieś Łozowa, atakują również aktywnie na kierunku Zielonego Gaju oraz próbują nieco dalej przesuwać się na południe w okolicach Petro-Sztrawnewe. Są to niewielkie postępy rosyjskie, ale fakt jest taki, iż ciągła presja, ciągła inicjatywa ma tutaj miejsce po stronie rosyjskiej. Przesuwamy się nieco dalej na północ, w okolicę Kupiańska. Miasto zostało zabezpieczone przez Ukraińców. To włamanie, o którym informowaliśmy jeszcze przed kilkunastoma dniami, było oczywiście faktem, ale Ukraińcy zdołali ustabilizować sytuację, a następnie rozbić rosyjskie jednostki, które wdarły się do strefy przemysłowej Kupiańska. W tym momencie całe miasto jest pod kontrolą ukraińską.
Ciekawe wydarzenia mają miejsce w okolicach Dworicznej, gdyż na północ i południe od tej miejscowości Rosjanie utworzyli dwa przyczółki na zachodnim brzegu Oskołu. Najpierw kilka dni temu w okolicach wsi Nowomłyńsk, a następnie nieco później, bo w okolicach końca listopada kolejny przyczółek został utworzony bezpośrednio na południe od wspomnianej Dworicznej. Ukraińcy jak do tej pory nie zdołali tych przyczółków zlikwidować. Są one naprawdę niewielkie. W obu wypadkach na tym zachodnim brzegu Oskołu mamy do czynienia z niewielkimi rosyjskimi oddziałami rzędu od kilkunastu do kilkudziesięciu żołnierzy, ale utrzymują oni tam swoje pozycje i w dalszej perspektywie może być to punkt wyjściowy do opanowania wspomnianej Dworicznej, a następnie dalszych postępów rosyjskich już na zachodnim brzegu Oskołu. W takim razie przesuwamy się na kierunek obwodu charkowskiego, gdzie sytuacja pozostaje bardzo stabilna dla Rosjan i Ukraińców. Kierunek charkowski, a tu przede wszystkim chodzi o miasto Wołczańsk, a także obszar na zachód od niego, ma charakter i znaczenie trzeciorzędne. Już na sam koniec tego odcinka raportu z frontu zwracam Państwa uwagę na obwód kurski na terenie Federacji Rosyjskiej. Tu sytuacja wyraźnie się ustabilizowała. Walki koncentrują się na tych samych kierunkach co jeszcze tydzień temu, a więc w okolicach miejscowości Pogrebki, w okolicach wsi Niżny Klin, Darino, Nikołajewo, Darino pod kontrolą rosyjską. Co do Niżnego Klinu i Nikołajewa, Darina oraz Uspanówki, takiej pewności jeszcze nie mamy. Pojawiały się pewne doniesienia ze źródeł rosyjskich o zajęciu tych, czy też odzyskaniu tych wsi przez wojska rosyjskie, ale nie ma na to żadnego wizualnego potwierdzenia. Na wschód od Sudży walki w okolicach Martynówki, a na południe od niej cały czas walki koncentrują się w okolicach Płachowa. W obu wypadkach nie doszło do żadnych zmian terenowych. Widać więc wyraźnie, że rosyjska inicjatywa koncentruje się w chwili obecnej na dwóch głównych kierunkach. Po pierwsze Wielka Nowosilka, gdzie zbliżamy się do faktycznego przełomu, to jest zakończenia starć o tę miejscowość i prawdopodobnego ukraińskiego odwrotu, a następnie zajęcia przynajmniej jej wschodniej części przez wojska rosyjskie. Zaś jeżeli chodzi o sytuację w rejonie Kurachowego, gdzie jest drugi odcinek, gdzie występuje ciężar rosyjskiego uderzenia, to tam pomimo rosyjskich nacisków sytuacja w samym mieście jest dość stabilna, walki w centrum, a rosyjskie próby oskrzydlenia miasta są nadal kontynuowane z sukcesami, ale bardzo ograniczonymi czasowo, to znaczy nie ma miejsca tam wielkie przełamanie ukraińskich pozycji obronnych, a raczej stopniowe, powolne zyski terenowe. Jednocześnie Rosjanie atakują wzdłuż linii kolejowej z rejonu Sełydowe w kierunku Pokrowska, mówiąc tak najbardziej obrazowo. W ten sposób dotarliśmy do końca kolejnego odcinka raportu z frontu. Raz jeszcze zachęcam Państwa do przesłuchania odcinków dotyczących wojny w Syrii, gdyż dziejące się tam wydarzenia są szalenie interesujące i mogą wpłynąć nie tylko na to państwo, ale także na cały region Bliskiego Wschodu, a w dalszej perspektywie mogą wpłynąć również na Europę, w tym Polskę, gdyż pamiętajmy, iż ogarnięcie tego państwa szerokim konfliktem zbrojnym doprowadzi do eksodusu kolejnych mas ludności, wśród których mogą znaleźć się osoby o proweniencji dżihadystycznej, również terroryści. Osoby te mogą następnie chcieć dostać się do Europy. W ten sposób kończymy kolejny odcinek raportu z frontu z Ukrainy. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Jeszcze raz dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia już niedługo.